Serdecznie witam swoich widzów na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Nexus MPV3. Już takie fizyczne testy w terenie, ja z nim wcześniej pochodziłem, to nie jest wersja finalna. Wersja finalna ma teraz świetną sztycę Marsa składaną do końca. Inną sondę, to jest sonda prototypowa, idealnie spasowany podłokietnik, wszystko się pozmieniało na lepsze jakościowo. Tu widzicie jakąś owijkę, którą ja sobie tam sam zastosowałem, widzę, że nawet ona się rozkleja. To jest moja koncepcja, to jest moja wersja urządzenia. Oczywiście będzie następna. Dlaczego tak drogi wykrywacz analogowy jest tak dobrym wykrywaczem? Przede wszystkim odpowiedni dobór sondy, o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Przede wszystkim brak filtrów, prosta elektronika, bardzo duże źródło zasilania i to urządzenie jest naprawdę, jeśli chodzi o głębokość czy separację, najlepszym urządzeniem. Nie jest to najlepszy wybór, bo nie jest to najtańsze urządzenie, ale jeśli ktoś jest zdecydowany, ma dobre miejsce, to jest idealny detektor naprawdę o bardzo dobrych osiągach. Dlaczego to jest lepsze urządzenie na przykład od takiego urządzenia, które ma wyświetlacz i dużo funkcji? Dlatego, że przy dużej ilości funkcji można się łatwo pomylić i spowodować jednym przestawieniem nieodpowiednim, bo te wszystkie funkcje są ze sobą połączone, spowodować, że to urządzenie nie będzie poprawnie działało. Będą z nim same problemy. Nam się będzie wydawało, że jest wszystko ok, czyli potrzeba dużej wiedzy i zrozumienia. Przy każdym urządzeniu, przy tym też potrzeba wiedzy, ale tu jest mniejsza możliwość popełnienia błędu, bo jeżeli nauczymy się precyzyjnie kalibrować to urządzenie do gleby, co w tym odcinku pokażę, to tak naprawdę to jest proste urządzenie. To jest urządzenie jednotonowe plus dwutonowy tryb VCO do sprawdzania sygnału, odpowiednia sonda, kalibracja do gruntu i to wszystko. Tutaj nie ma możliwości jakichś niesamowitych konfiguracji tego urządzenia. Ono jest naprawdę bardzo proste w codziennym używaniu i w obsłudze. I to jest spora zaleta, bo mamy idealną separację, niespotykaną w innych urządzeniach. Mamy głębokość, która jest lepsza, bez porównania większa od innych urządzeń. Jest to spowodowane po prostu konstrukcją samego urządzenia w technologii IB, dużym źródłem zasilania i bardzo precyzyjnie skalibrowaną sondą, która bardzo ma szybką reakcję. Jak wiecie, sonda o dużej częstotliwości, taka, którą tutaj mamy, czyli Silver Scout, to jest sonda na żelazo, ale są sondy inne, nawet firmy Tetech, które są sondami bardzo fajnymi i można szukać w innych warunkach, mniej zaświeconych, na większych głębokościach, o mniejszej częstotliwości większych przedmiotów. Czyli tak naprawdę to jest bardzo uniwersalny detektor, dlatego że można szukać małych rzeczy, ale przy doborze odpowiedniej sondy można szukać bardzo dużych rzeczy na dużych głębokościach. Czyli tak naprawdę macie ewenement, bo macie i drobnicowiec, i sprzęt do szukania bardzo głębokich depozytów. Czyli dwa w jednym. To jest kwestia doboru sondy w tej chwili. Teraz mamy sondę na żelazo, na bardzo drobne, małe, srebrne monetki wielkości paznokcia, blisko gwoździ. Żadna sonda, żaden sprzęt tak nie separuje. Także w tym odcinku zaczynamy. Ja pokażę, jak ustawić detektor. Jeszcze raz wytłumaczę wszystkie funkcje i zacznę fizycznie szukać. Oczywiście miejsce jest przeszukane. Nie liczę tutaj na nic kompletnie, bo tu chodząc z jakimkolwiek innym urządzeniem, ciężko jest cokolwiek już znaleźć po 3 latach szukania, a jeszcze wcześniej tutaj chłopcy szukali, więc myślę, że to miejsce przez 8 lat przeszukiwane, ogrodzone płotem. Nie ma szans tutaj na pomyłkę. Widzimy swoje dołki, widzimy swoje ślady. Zobaczymy. Może Mariusz dotrze w tym odcinku. Jest akurat zajęty, więc ja zostałem dzisiaj sam. Zaczynamy. Nexus MPV3. Tak naprawdę ostatni analogowy wykrywacz, bardzo dobrze wykonany i naprawdę o nieprzeciętnych osiągach, nie posiadający filtrów. To jest czysta elektronika. Bardzo fajne, deskryptywne audio dwutonowe do sprawdzenia. Pokażę wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o stronie naomnitron.pl i o blogu, w którym macie wersję zapisaną po prostu takich moich recenzji czy moich opowieści o różnych rzeczach związanych z poszukiwaniami. Pamiętajcie, żeby odwiedzić stronę, zajrzeć na ten blog, skomentować. No i możecie zadawać pytania. Z chęcią pomogę. W naszym sklepie stosujemy taką metodę, że każdy sprzęt, który sprzedajemy, jest przez nas przetestowany i służymy pomocą i służymy pełną wiedzą na temat urządzenia. Wiemy, co sprzedajemy, żeby pomóc po prostu kupującemu. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować, pamiętajcie, żeby skomentować i jedziemy z tematem. I jeszcze raz dla kompletnego przypomnienia. Tu mamy wyświetlacz, który pokazuje poza stanem baterii, pokazuje nam w 3 kolorach czy w 4, jaki jest to rodzaj przewodnika. Bardzo przydatna sprawa, bo w trybie jednotonowym słyszymy audio i audio żelaza jest rozjechane, ale audio wyższego przewodnika już jest krótkie. I w tym momencie, jeśli zapali nam się tutaj wyświetlacz, wiemy, jaki to jest rodzaj przewodnika, czy niski, czy wysoki, obracamy się nad celem, jak w każdym wykrywaczu i sprawdzamy. Kalibracja do gruntu. To jest podstawowa kalibracja do gruntu.
Za pomocą tej kalibracji ustawiamy wykrywacz. Jeśli mamy problem, próbujemy dostroić dodatkowo tą kalibracją typu Fine. Nie jest to potrzebne na piaskowych glebach w Polsce ani w UK. Nie ma takiej potrzeby, ale jeśli ktoś się nauczy, to można spokojnie próbować. Po przełączeniu przełącznika mamy tryb dużej mineralizacji. To jest trzecie pokrętło, kiedy nie da się skalibrować. To są gleby magnetyczne, glina, bardzo ciężkie, ekstremalne warunki. Wtedy używamy tej kalibracji. Wszystko na temat kalibracji. Dyskryminacja. Do godziny 12 praktycznie nie odrzucamy małych klepanych monet. Można spokojnie ustawiać. Sygnał wiodący, głośność, VCO, sprawdzenie poziomu baterii i wyświetlacz. Tutaj regulujemy zakres tego wyświetlacza. Jak ma pracować, przesuwamy sobie skalę. A tutaj mamy podwójny ton. Podwójny ton jest dobry na czystym miejscu, bo generuje niski i wysoki ton. Natomiast ja pracuję w jednym tonie. Jeśli mam sygnał, który mnie zainteresuje, uruchamiam podwójny ton i sprawdzam, czy on się nie przełamuje. Wtedy mam już pewną świadomość tego, że jest to po prostu rzecz, która wymaga wykopania. Tester baterii to wszystko. Także bardzo prosta konstrukcja. Nie ma tutaj żadnej komplikacji. Jest to wszystko bardzo estetycznie i jakościowo świetnie zrobione i naprawdę, uwierzcie mi, dobrze działa. Kalibrujemy wyłączając VCO. Możemy sobie zostawić wyświetlacz, to nie ma problemu. Kalibracja wymaga użycia dwóch na początku skromnej kalibracji i sygnału wiodącego. Ustawiamy sygnał wiodący tak, żeby było słychać i za pomocą kalibracji kalibrujemy. Nie jest to taka kalibracja jak w innych urządzeniach. Tutaj nie ma, zobaczcie, ustawienia czułości. W związku z tym urządzenie potrzebuje sekundy, żeby dokonać adaptacji i ustawiamy bardzo małymi ruchami i patrzymy, pompując, jaka jest odpowiedź zwrotna. Jeśli podnosimy sondę, to trochę w lewo. Jeśli przy opadaniu, czyli przy zbliżeniu się do ziemi jest sygnał, to w drugą stronę. Znajdujemy po prostu środek, w którym miejsce, w którym urządzenie po prostu zatrzymuje się, kalibracji nie osiada, wchodzi w fazę. Nie odpowiada od gruntu, albo ta odpowiedź jest minimalna. Wtedy minimalnie przyciszamy sygnał wiodący, tak żeby on był na progu słyszalności. To wszystko. Za chwilę pokażę Wam to w praktyce. Zaczynamy od uruchomienia urządzenia. Sprawdzamy poziom naładowania baterii. Widzimy, że jest pełny. Teraz tak. VCO trzeba mieć wyłączone. Zgłośnić odpowiednio. Ustawić threshold tak, żeby był słyszalny. Dyskryminację, resztę zostawiamy. Tutaj nie potrzebujemy żadnych rzeczy. I patrzymy, co się dzieje. Teraz jak podnoszę, jest odpowiedź, czyli troszkę w dół. I już się zmniejsza. Jeszcze kawałek. Patrzcie, nie ma różnicy już teraz. Jest 0. Sygnał wiodący jest cały czas słyszalny i ściszamy go. Jak jest duży śmietnik, troszkę za głośno ustawione urządzenie. OK. I teraz tak naprawdę mogę już z tym urządzeniem szukać. Wydawało się, że odpowiedź jest na kolor. Nie ma. To odpowiada cały czas żelazo. Jesteśmy w jednym tonie. Szukamy konkretnego dźwięku, nie takiego rozjechanego, bo żelazo jest długim dźwiękiem. Nawet takie nie ma reakcji w tym momencie. Jak wrzucimy sobie VCO, słyszymy, że to jest żelazo. W ten sposób się sprawdza. Można chodzić cały czas z VCO, bo tu jest bardzo dużo żelaza. O, słyszycie? Wszędzie gra żelazo. Sygnał na kolor będzie krótki i wysoki. Ale spokojnie można zostawić sobie w ten sposób. Troszeczkę jeszcze ściszymy. No i szukam jakiegoś koloru. Jak znajdę jakiś kolor, patrzcie, to jest żelazo. Jak znajdę kolor, to oczywiście Wam zaraz pokażę. Chociaż tu będzie ciężko znaleźć kolor, dlatego że tu wszystko jest mocno przeszukane. No i mamy pierwszy sygnał na kolor.
Piękny za zieleń. Włączamy VCO. Patrzcie, jak szybkie jest to urządzenie. Ok, wyłączam VCO. W tym miejscu jest do wykopania. No dobra, sprawdźmy, co to jest. No idealnie, drucik jest nasz. Była rzecz powierzchniowa, ale jak widzicie, sygnalizacja jest bardzo miękka, przyjemna. Nie ma regulacji oczywiście jako takiej, można sobie ściszyć. Natomiast od razu wiadomo po szybkości, po czasie trwania, że to jest rzecz, która nas interesuje. To jest bardzo ułatwione, nie wymaga dużej nauki, w przeciwieństwie do słuchania wielu tonów, gdzie trzeba się uczyć. Tu są niuanse, bo jest sygnał wiodący. Ten sygnał pozwala dodatkowo wychwycić szczegóły i ten dźwięk naprawdę jest bardzo ładnie wymodulowany. Od razu wiemy po czasie, po długości trwania, po wielkości i szybkości opadania tego dźwięku, co to jest za przedmiot. Kolejny sygnał. Zobaczcie, że już się zmienia na bardziej biały kolor. Włączmy VCO, czyli to jest wyższy przewodnik. Piękna, szybka odpowiedź. To trzeba wykopać. Bardzo fajne urządzenie, bardzo proste, nieprzeciętnie głębokie i super separujące. Najlepiej ze wszystkich urządzeń. Wadą jest oczywiście cena i trzeba czekać to urządzenie na zamówienie. Ale tak jak powiedziałem, drugi wykrywacz albo dla świadomego człowieka, który chce mieć jakieś sukcesy, nie jest jakaś rekreacja dla niego, tylko poważniejsza zabawa, może wybrać. Ja wykopię, to oczywiście to będzie śmieć na pewno, natomiast no, sam jestem ciekaw, co to może być. I były to dwa sygnały. Mimo że kolor wygrał, to mieliśmy tutaj kawałek zardzewiałego żelaza, no i króla polskich pól, Polmosa. No ale tutaj, tak jak powiedziałem, tutaj można pod kapsel podłożyć srebrną monetę i będzie słychać. To troszkę jest inaczej rozwiązane urządzenie. Naprawdę bardzo dobrze separujące. No, zobaczymy, jak się sprawdzi na tym polu. Tu jest dużo żelaza i trzeba dalej szukać. Co ciekawe, sonda się kompletnie nam nie wzbudza na krzakach. Trawa nam po prostu nie przeszkadza. Nie ma takiego efektu, że trawa powoduje generowanie jakiegoś sygnału. Tylko to, co jest pod trawą. Także to naprawdę jest fajne, że mimo, że to urządzenie ma 10 baterii, jest mocno wykręcone, naprawdę stabilne. To jest fajna rzecz też dla kogoś, kto używał starych wykrywaczy, kiedy nawet statyków, gdzie był 1 ton albo urządzeń typu PI, od razu się przestawi na to urządzenie i zrozumie, o co chodzi. Tutaj zatrzymujemy się prawie na każdym sygnale oprócz żelaza. Żelazo po prostu słyszymy. O, żelazo jest rozjechane po prostu, tak jakby to był tryb statyczny. Jeśli by się tutaj na tym wykresie pojawił nam się odczyt, teraz o widzicie, szaleje meter, bo jest ustawiony w ten sposób, bo trzeba podnieść, jest skalibrowanym, bo się wyzerować, o. Teraz już jest spokój. Jeśli na tym wyświetlaczu pojawi Wam się zielony, to jest niski przewodnik, ale jak już się pojawi kolor biały, to już wiecie, że jest wyższy przewodnik, jest szansa na coś fajnego. Podłączę słuchawki, szukam dalej. No i zobaczcie, wydaje się, że to jest na kolor w tym momencie, ale sprawdzamy VCO. Obracamy się. No przełamuje się cały czas, prawda? Patrzcie, to jest na kolor bez przełamania. Będzie to żelazo, z tego wniosek zardzewiałe, ale trzeba to wykopać. To jest właśnie to, co nazywam deskryptywnym audio. Tutaj się przełamywało to na żelazo i mamy kawałek żelaza. Mimo że pierwsza sygnalizacja z wyświetlacza była... no, to powinno to wyświetlenie być w miejscu, trzymać się. Nie powinno tak opadać. Jak nie lata po ekranie, czyli nie przesuwa się w różne strony, to jest ok. Ja już wiedziałem, że to będzie żelazo i po przyłączeniu 2 tony od razu słychać, że się przełamuje na niski ton. Nie ma szans, jest to po prostu kawałek rudy, kawałek żelaza. Bardzo jest to proste i bardzo to dobrze działa. Piękny kolor. To jest w trybie dwutonowym. Zobaczcie, w trybie jednotonowym. Tylko to jest niski przewodnik, bo się pali zielony. I coś dużego, jest mocny sygnał. Nie ma przełamania, zobaczcie.
Nie da się tego pomylić. Ja chodzę teraz dwutonowym dla odmiany. Da się. Jest to bardziej męczące, ale no bez porównania na przykład do trybów multi czy innego. Wykopiemy, zobaczymy co to może być. Podłączyłem słuchawki. Jest to dość upierdliwe, że trzeba odpinać słuchawki. Tutaj nie ma żadnego modułu. Ale no jakość dźwięku dzięki temu jest naprawdę taka jak powinna być. To wszystko działa jak należy. Dobra, wykopię, zobaczymy co to jest. Podejrzewam jakiś śmieć, jakąś blaszkę. No i nie myliłem się, to jest ewidentnie jakiś śmieć. Natomiast jak się pojawi ten kolor biały, żółty, biały, to już mamy gwarancję, że to jest żółty, to jest wyższy przewodnik. Tu już wiem, że jakaś jest sklepana moneta albo coś lepszego. Natomiast biały to jest wysoki przewodnik. Fajnie jest to naprawdę rozwiązane i naprawdę to działa. I widzicie, przełamuje się na niski ton. Jak w jednotonowym jest w miarę ok, ale strasznie lata po skali, o. Od zera do początku. Jakby to było utrzymywałoby ten wskaźnik, no to będzie jakieś żelastwo raczej. Obrócimy się. No dobra, trzeba sprawdzić. Nie ma co się po prostu zastanawiać. Zobaczcie, jakie fajne to jest, że tu się bardzo łatwo odróżnia kolor od żelaza. Tutaj nie ma takiego dylematu w tym urządzeniu. To po prostu od razu słychać i to jest od razu wiadomo. Oczywiście może być tak, żeby przy dużym kawałku żelaza leżałaby moneta. Więc jaką przyjąć zasadę? Jeśli to jest produktywne miejsce, on ma najniższe maskowanie w swojej klasie, to urządzenie, i wiecie, że z tym miejscu mogą wychodzić super fajne fanty, to takie sygnały trzeba sprawdzać. Bo może się okazać, że za 10. razem to będzie taki kawałek plus moneta. Kolejny przełamany sygnał, zobaczcie. Żelazo na 100%, ale nie ma też środka, bo jeżeli jest kolor, to od razu łapiemy środek. To jest koncentryczna sonda. No ale sprawdzić trzeba. Zobaczmy, jak to w jednym tonie brzmi. No niestety skacze 100% żelazo, ale może być, tak jak powiedziałem, moneta zamaskowana. I taki sygnał niestety musimy sprawdzić. No i bez dwóch zdań jest to żelazo i to kute, jakieś stare kawałki, jakiś widełek albo czegoś. Widzicie, na tym to polega właśnie, żeby kopać takie sygnały, żeby sprawdzać, czy coś nie zostało zamaskowane, jeśli jest miejsce produktywne, bo wiadomo, że w 99% przypadków to będzie żelazo. Natomiast bardzo prosta, przyjemna praca. Tu nie ma jakiegoś pobrzękiwania, wzbudzania się. Tu są konkretne sygnały odpowiadające za konkretne rzeczy. Jest żelazo, to jest sygnał. Jest kolor, to jest kolor. Nie ma jakichś zakłóceń, EMI. To w ogóle nic nie zakłóca, nic nie pika, nie pobrzękuje. Ceramika. Naprawdę to bardzo jest przyjemne. Można chodzić cały czas. Ja teraz wszedłem w te 2 tony, mimo że Georgie mówił, żeby nie chodzić w 2 tonach na żelazie, bo to jest za dużo dźwięków, ale ja słyszę cały czas ten niski, rozmyty ton i nagle jak słyszę wysokie piknięcie, to sprawdzam. Naprawdę da się. Myślałem, że będzie gorzej. Jest naprawdę rewelacyjnie, miękko, przyjemnie. Można cały dzień chodzić, to w ogóle nie przeszkadza, nie rozstraja, nie wykańcza. Widzicie, tu na ziemi leży kawałek żelaza i zobaczcie. Nie ma szans, żeby się na tym oszukać w trybie dwutonowym. Słychać ewidentnie, że to jest żelazo. Naprawdę jest to bardzo prosta rzecz. Taki kawałek blaszki. Wiedziałem, że to jest żelazo. Ale słychać jest to w powietrzu, a w gruncie, jak deklaruje Georgie, jest jeszcze lepiej. No z dobrych 40 cm taką blaszkę słychać. Oczywiście wiadomo, w powietrzu to jest w powietrzu. To jest tylko poglądowe. Do ciekawości mówi, że w gruncie jest lepiej. No na razie idzie mi bardzo dobrze, ale mówię, ta działka jest bardzo mocno przekopana. Natomiast no, chodzi mi się bardzo dobrze, komfortowo. To urządzenie po prostu nie męczy. Można chodzić cały dzień, jeśli chodzi o audio. To jest przyjemność, że to audio jest analogowe, mięciutkie, płynące i nawet jak jest dużo sygnałów, to ono nie wykańcza, a nie ma takiej kakofonii, że to skacze z niski, wysoki, nie jesteśmy pewni, mózg nam po prostu głupieje. Tutaj mamy 2 tony, które są modulowane. Jeśli jest moneta, na przykład, to ten sygnał jest bardzo miękki. Jeśli coś jest głęboko, to jest cichutko. Jeśli jest na wierzchu, to jest głośno. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Się śmieję, że to grot od strzały. Oczywiście to nie jest grot od strzały, to jest po prostu odłamek, który tak wygląda.
jest płaski z drugiej strony, więc lecimy dalej. Ewidentnie na kolor. Nie ma przełamania, to piknięcie to jest tylko włączenie, wyłączenie toru. Pojedynczy ustawmy sobie. Podwójny ponownie. Nie skaczę, obracam się. No i to rzecz warta wykopania, chociaż cały czas jest to niski przewodnik. Nie będzie to raczej nic atrakcyjnego, ale sprawdzimy. Już nic nie ma. Nic już nie ma, dokładnie. Takie kawałki o koloru. Proszę, macie jakiś kawałek widelca albo coś takiego. No i podkowa. Ale kopię te wszystkie sygnały, które się przełamują na żelazo. Nie powinienem ich kopać, ale kopię z czystej ciekawości, bo może znajdę coś co będzie naprawdę zamaskowane przez żelazo. I to mnie najbardziej interesuje. Zero niskiego tonu. Zobaczcie, jak w pojedynczym tonie to brzmi. No to ciekawy sygnał, to trzeba będzie wykopać. No i niestety kawałek cieniutkiego aluminium, ale sygnał jest jak wściekły, także urządzenie jest piekielnie głębokie. Jeśli to tam z 15, 10, 20 cm rozrywa tak słuchawki, to jest sporo lepiej niż we wszystkich urządzeniach. No niestety nie unikniemy wykopania takiej folii, to jest chleb powszedni każdego detektorysty, poszukiwacza. Podsumowując, bo już mnie plecy bolą, dzisiaj już trochę przesadziłem z tym chodzeniem, ledwo żyję. Praca włożona w tą elektronikę robi na mnie kolosalne wrażenie. Tutaj po prostu wszystko ktoś przemyślał. Tu nie ma przypadku, tu nie ma zakłóceń EMI, tu nie ma jakichś przypadkowych dźwięków. Wszystko działa i znajduje się na miejscu jak należy. Oczywiście 10 baterii, oczywiście 1,7 kg, więc to nie jest lekkie urządzenie. Natomiast głębokość, separacja, audio, to wszystko jest tak mocno przemyślane, że to nie wymaga jakichś update'ów, zmian. Mamy 100% pewność. Mamy żelazo, to mamy żelazo. Mamy kolor, to mamy kolor. Tu nie ma takich dylematów, że człowiek przechodzi nad sygnałem i mówi tak, a może to był kolor? To jest najgorsze. To jest to, co wam tłumaczę, że wielu producentów nie rozumie, co to jest audio, bo mi się wydaje, że coś tam piknie i jest ok. Wszystko w porządku, tylko jak zaczynają pikać obok siebie ceramika, odpowiedź od gruntu, gwoździe, które przełamują na kolor, i tak samo pikają elementy, które są maskowane, to my naprawdę nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji. Nie wiemy, co wybrać, nie wiemy, gdzie szukać, nie wiemy, czy teraz kopać, czy kopać wszystko, czy kopać pojedynczo. Tutaj takiego dylematu w tym urządzeniu nie ma. Oczywiście, trzeba umieć ustawić. Wymaga to pewnego skupienia. To nie jest nie do wykonania, natomiast wymaga pewnego skupienia i zrozumienia, że tu chodzi o to, że mamy dwa pokrętła podstawowe do regulacji, czyli zgrubne i sygnał wiodący. I ustawiamy sygnał wiodący tak, żeby go troszkę głośniej słyszeć i jak ruszamy sondą, kręcimy i odczekujemy sekundę, aż się urządzenie ustabilizuje, żeby ten sygnał wiodący przy pompowaniu minimalnym nie zmieniał się, praktycznie był ciągły taki sam, ale musi być go po prostu słychać. Pointer mi się wyłączył, to jest inna historia. Także bardzo fajnie ktoś to przemyślał, że kalibrujemy, słyszymy sygnał wiodący, on się ustabilizowuje, czyli jesteśmy już w zerze, czy face in, czyli w fazie tego urządzenia i możemy delikatnie ten sygnał wiodący do poziomu słyszalności lub nawet praktycznie do niesłyszalności wyciszyć. I mamy ustawione urządzenie, no to tam została dyskryminacja, został nam wyświetlacz, który możemy włączyć, wyłączyć, przesunąć ten color diode i tak naprawdę VCO, czyli możemy sobie gdzieś tam ten trochę ton podregulować i tak samo reakcję na kolor i żelazo ustawić. Tutaj nie ma jakichś takich możliwości i w trybie dwutonowym Georgie mówi, żeby chodzić w jednotonowym i patrzeć na wyświetlacz, prawda? Jak coś złapiemy, to sprawdzać. A ja chodzę w dwutonowym po strasznym morzu żelaza i powiem wam, że jeżeli chodzi o audio, to mi się chyba najlepiej chodzi ze wszystkich wykrywaczy. Ja mogę tak chodzić cały dzień, bo to nie przeszkadza. A już w Deusie czy w Manticorze po jakimś czasie, mimo że te audio są naprawdę klasą samą w sobie, nie jestem pewien wielu rzeczy. Tak miałem kiedyś z Amphibio, że jak mocno miałem wypołowany sprzęt, no to po prostu po godzinie 2 już nie wiedziałem, co się dzieje. Trzeba naprawdę mocno było szkodzić z czułości. Nie wiedziałem, czy to jest niski, czy wysoki ton. Podobnie jest w Deusie. Gdzieś tam Paystrick powiedział na swoim kanale, youtuber ze Stanów, że w Deusie 2 wystarczy wzmocnienie audio wyciszyć i wtedy te wszystkie zakłócenia i to wszystko znika. Czyli jak mamy bardzo podbite wzmocnienie audio, czyli wzmocnienie tych słabych sygnałów,
no to po prostu wszystko inne wzmacniamy. Ja sobie się tym pobawiłem i to nie działa. To nie działa w Deusie, bo jak ściszymy to z 4 na przykład w defaulcie w programie FAST ściszymy to na 2, to już nie słyszymy tych sygnałów, nie wybierzemy tego sygnału między tych zakłóceń, czyli musimy z tymi zakłóceniami żyć. Tu nie ma tego dylematu. Tu nie ma tego dylematu, tu nie ma tego problemu, że mamy zakłócenia. Nie, tu słyszymy żelazo, ono płynie, ono się rozciąga w czasie, wiemy, że to jest żelazo. Wąski sygnał, może być kolor. Sprawdzamy 90 stopni lub nawet niekoniecznie, jak on się nie przełamuje. OK, kopiemy i to jest kolor. Także jak jest jakaś produktywna działka, to tak. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam na omnitron.pl, do mojego sklepu. Tam poza jakąś dawką wiedzy dostaniecie też wsparcie, jak używać tego urządzenia, jak je ustawić. Będziemy odpowiadać na takie pytania. Wszystkim, którzy u nas kupią, to nie ma problemu. Pomagamy także ludziom, którzy nie kupili. Nie ma problemu też z tym. Także pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentowaniu pod tym filmem i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.